Witajcie w kolejnym odcinku Findcar. W komentarzach pod poprzednimi materiałami pojawiły się głosy, że na naszej platformie findcar.pl są tylko samochody od dealerów, więc na pewno są drogie. I przyznajemy, to nie jest portal dla miłośników aut powypadkowych, popowodziowych, bez historii, czy samochodów, które mają gwarancję, ale taką wyłącznie gwarancję kłopotów. Ale to nie znaczy, że nie można tam znaleźć tanich i sprawdzonych egzemplarzy i dzisiaj pokażemy Wam używane auta w cenie do 50 tysięcy złotych, jakie możecie kupić u dealerów. I nie wszystkie, jak być może się spodziewacie, mają przebiegi liczone w setkach tysięcy kilometrów. Na początek 3 auta z przebiegiem poniżej 50 tysięcy kilometrów. Fiat 500 z 2015 roku za 24 900. Naprawdę takie auto jest do sprzedaży u jednego z dealerów. To w obecnym momencie najtańsze auto na naszej platformie z tak małym przebiegiem. W ciągu 11 lat swojego żywota przejechało zaledwie 47 tysięcy kilometrów. Fiacik ma niezniszczalny silnik z rodziny Fire o mocy 69 koni i pojemności 1,2 litra. Owszem, ma swoje lata, ale produkowana w zakładach Fiata w Tychach 500 zawsze zajmowała wysokie miejsca w rankingach bezawaryjności i doprowadzała do wściekłości nie tylko Włochów, którzy przez dziesięciolecia robili wszystko, by Fiat stał się symbolem badziewia, tandety i problemów, ale też Niemców, którzy nie mogli uwierzyć, że włoskie auto produkowane w Polsce jest mniej awaryjne niż małe niemieckie czołgi porucznika Grubera. W niemieckich raportach ADAC z 2008 roku Fiat 500 zajął pierwsze miejsce w rankingu bezawaryjności w segmencie A-B. 2 lata później trafił na drugą lokatę. Starsze egzemplarze lądowały w tych wynikach niżej ze względu na to, że miały nietrwały akumulator, a więc z pewnością istotną usterkę, ale z drugiej strony bardzo łatwo jest ją usunąć niewielkim kosztem. Ten egzemplarz to wysoka wersja wyposażenia jakoś tak. I znajdziemy w niej aluminiowe felgi, szklany dach, automatyczną jednostrefową klimatyzację, wielofunkcyjną kierownicę, elektryczne szyby, centralny zamek, czujniki parkowania, komplet poduszek powietrznych, system kontroli trakcji, a nawet, uwaga, audio z systemem Bluetooth. Samochód nadal wygląda nowocześnie i fajnie i mimo upływu niemal 20 lat od premiery nowej 500 będziecie czuli się za jego kierownicą naprawdę wyjątkowo. Jednak musicie pamiętać, że to auto miejskie, więc 69 koni pozwala na rozpędzenie się do setki w 12,9 sekundy, a maksymalnie pojedziecie tylko 160. Na szczęście niska masa własna sprawia, że po mieście jeździ się naprawdę fantastycznie. Długość 3,5 metra z pewnością ułatwia parkowanie, a rozstaw osi jest ciut mniejszy od najwyższych zawodników NBA, bo ma jedynie 230 cm. Na pokładzie 500 zmieszczą się 2 osoby. Miejsce z tyłu przeznaczono bardziej dla dzieci. Zbiornik paliwa ma 35 litrów, które spokojnie w trybie miejskim wystarczą Wam na przejechanie 500 km. Jednak bagażnik jest niewiele od tego baku większy, bo ma tylko 185 litrów, więc wózki sklepowe są od niego nie tylko pojemniejsze, ale i szybsze. Warto wspomnieć, że jeżeli martwicie się rocznikiem tego auta, to na findcar.pl znajdziecie też sporo ofert sprzedaży młodszych 500. Ich ceny nieznacznie przekraczają 50 tysięcy złotych, więc nie łapią się do naszego dzisiejszego porównania, ale nie zmienia to faktu, że jest w czym wybierać. A teraz Opel Corsa, młodsza, bo z 2021 roku, ale droższa, bo kosztuje 44 900 zł. To już taki trochę francuski Opel, bo tak naprawdę Peugeot 208, tylko w innym, bardziej niemieckim opakowaniu. Ale Francuzi zawsze nieźle radzili sobie z małymi miejskimi autami, więc nie musicie się martwić o pochodzenie. Pod maską, i tutaj już możecie się trochę martwić, 1.2 znany jako PureTech. Cechą charakterystyczną tego silnika było niesamowicie nowatorskie rozwiązanie, jakim był moczący się w kąpieli olejowej pasek rozrządu. Nie sprawdziło się to rozwiązanie ze względu na rekomendowane interwały przeglądów, bo zanim doszło do pierwszej wymiany oleju po 30 tysiącach kilometrów, co zalecały ASO, to najczęściej należało wymienić już cały silnik. Ale jeżeli będziemy wymieniali rzeczony olej co 8, 10, może nawet 15 tysięcy kilometrów, to wszystko powinno być z tym silnikiem w najlepszym porządku. W układzie olejowym mieszczą się zaledwie 3 litry oleju silnikowego, który ma naprawdę sporo do roboty, bo z wolno ssącego silnika 1,2 i 3 cylindrów wyciśnięto aż 75 koni. Nasz egzemplarz ma zaledwie 5 lat i jest to niemalże wersja Golas dla flot.
Zamiast białego lakieru mamy czerwony, zamiast stalowych felg 16-calowe aluminiowe i to by było na tyle z dodatkowego wyposażenia. Więc można powiedzieć, choć wiem, że pachnie to oksymoronem, że jest to modny Opel. Ten egzemplarz ma 29 000 km przebiegu, manualną skrzynię, 5 drzwi, klimę manualną, czujniki cofania i coraz trudniej dostępną w wielu nawet luksusowych samochodach skórzaną i wielofunkcyjną kierownicę. A nawet jest też CarPlay i Android Auto. Bez szału, ale można wytrzymać, tym bardziej, że CCC. Cena czyni cuda, bo wystawiono go za rzeczone 44 900 zł. Osiągami nie rozpieszcza, bo 75 wspomnianych koni i 118 Nm to dzisiaj mają motocykle, a nie samochody. 13 sekund do setki. To sprawia, że jeszcze przychylniejszym okiem zerkam w kierunku tego czterocylindrowego Fiacika 500, którego omawialiśmy przed chwilą, ale niewiele droższego Opla doceniam za dużo większą funkcjonalność, większy bagażnik i większe wnętrze. Nissan Juke z 2016 roku za 39 900 zł. To ostatnia propozycja auta z niskim przebiegiem. Ten egzemplarz przejechał od nowości zaledwie 47 306 km. Model od początku złośliwie nazywany Nissanem Żukiem i gdy pojawił się na rynku, wzbudził sporo kontrowersji, bo jedni go pokochali, a inni od razu skreślili. Niemniej trzeba przyznać, że odwagi stylistom Nissana nie brakowało. Po sukcesie Qashqai'a Qashqai'a trzeba było iść za ciosem, ale mówiąc szczerze, jak patrzę na przednią część Żuka, to myślę, że był to cios prosto w nos. Do dziś nie mogę się pogodzić z tym podzielonym układem reflektorów, choć obecnie jest on chętnie stosowany przez inne marki, to w momencie premiery w Juku był pierwszym w swoim rodzaju i wzbudził oburzenie, które do dziś niektórym nie przeszło. Pomimo, że Nissana zbudowano na platformie Renault Clio, to nadwozie crossovera sprawia wrażenie większego, ale nie dajmy się nabrać. Samo podwyższenie auta nie powiększyło go w istotny sposób, ale zwiększyło na pewno trochę jego funkcjonalność, bo wygodniej się wsiada, łatwiej manewruje w miejskiej dżungli, a wyższa pozycja za kierownicą daje poczucie bezpieczeństwa podczas podróży na działkę pod Ostrołęką na przykład. Plusy to na pewno czterocylindrowy silnik turbo o mocy 115 koni. Zapewnia osiągi na poziomie 11 sekund do setki i prędkość maksymalną zbliżoną do 180. Nieźle. A to wszystko z przebiegiem poniżej 50 000 km i za niecałych 40 000 zł. Na findcar.pl można jeszcze znaleźć tańsze Żuki, choć z wyższymi przebiegami. Do słabości modelu na pewno należy ilość miejsca na tylnej kanapie i pojemność bagażnika, bo tutaj mamy do dyspozycji skromne 250 litrów. I to już wszystkie auta z niskimi przebiegami warte uwagi. Wybór został ograniczony, jak sami widzicie, do mieszczuchów, ale jeżeli zdecydujecie się na auto, które przejechało nieco więcej kilometrów, to możecie też liczyć na nieco inną klasę pojazdu. Bo teraz pora na 3 auta z przebiegiem do 100 000 kilometrów, ale nadal w cenie poniżej 50 000 zł. Toyota Auris z 2014 roku za 36 800 zł. Powiedzieć o tym aucie, że jest nudne, to jak nic o nim nie powiedzieć. Nie jest kontrowersyjne, nie jest oryginalne, nie jest nawet ładne ani brzydkie. I nawet polakierowane zostało na taki kolor, który najbardziej kojarzy się z motoryzacyjną nudą. Srebrna Toyota Auris drugiej generacji, czyli tak naprawdę Toyota Corolla, której jakiś idiota w pewnym momencie postanowił na kilkanaście lat zmienić nazwę. Idioty w Toyocie już nie ma, Corolla wróciła w 2018 roku, ale Auris pozostał jako używany. I teraz zastanawiacie się, czemu rekomenduję Wam auto, z którego od kilkudziesięciu sekund drę łacha. No to poczekajcie, bo to jeszcze nie koniec. Pod maskę wsadzono tu podstawowy silnik czterocylindrowy o pojemności, uwaga, 1,33 litra o mocy 100 koni i połączono go z 6-biegową manualną skrzynią. I jedyną dobrą rzeczą, jaką można o nim powiedzieć, to to, że rusza z miejsca, bo jazdą to bym tego nie nazwał. Jego główny problem to brak momentu obrotowego, a co za tym idzie, brak osiągów. 13 sekund do 100 km na godzinę czyni z tego auta póki co najwolniejsze auto w naszym zestawieniu i niewykluczone, że we wszystkich zestawieniach poprzednich i w przyszłych również. Więc myślicie w takim razie sobie, że polecamy go Wam ze względu na bogate wyposażenie. No niestety nie. Jest ono szaro-buro-czarno-szare, twarde, tandetne, plastikowe i do tego paskudnie podświetlone na niebiesko. Z kronikarskiej przyzwoitości wspomnieć wypada też o tym, że Auris pochodzi z 2014 roku, a więc jest to model przedliftowy, ale ma
jak na taki wiek, niewielki przebieg, bo 86 tysięcy kilometrów. No i pewnie już w tym momencie wszyscy usnęliście, a prawie na tym zydlu też. Ale kupując takie auto, możecie być niemal pewni, że przejedzie 5 razy tyle i zapewni Wam kolejnych 12 lat relaksującej, bezproblemowej eksploatacji. Aurisy z benzynowymi silnikami słyną z tego, że są niezwykle trwałe. Dodatkowo motor o oznaczeniu 1NR-FE wyposażono w bezobsługowy łańcuch rozrządu, który lubi się z instalacjami LPG. Oczywiście pod warunkiem, że wymieniacie olej co 15 tysięcy kilometrów lub co roku, jak zaleca Wam Toyota. Dodatkowo warto wspomnieć, że auto pomieści 4-osobową rodzinę, 360 litrów bagaży, a więc już przyzwoicie, a przy delikatnym traktowaniu pedału gazu potrafi spalić zaledwie 5-6 litrów benzyny, więc jak diesel. I niech nie zniechęca Was fakt, że ten egzemplarz stoi w Sosnowcu, czyli jedynej miejscowości w Polsce, z której łacha drą nawet w Radomiu. Przy okazji chciałem pozdrowić rodziców. A teraz Suzuki Swift z 2020 roku za 46 900 zł. Na Swifta zacząłem patrzeć przychylniejszym okiem, odkąd Taylor Swift osiągnęła pełnoletność. Model z 2020 roku to już 6. generacja tego niezwykle udanego japońskiego auta i w zasadzie można powiedzieć, że jego każda generacja ma w sobie coś. Wygląda ciekawie, a jeździ też ciekawie, tak bym powiedział. A to dlatego, że mamy tutaj do czynienia z ciekawą konstrukcją, bo to pierwszy MHEV Suzuki, czyli 1.2 Dual Jet SHVS, czyli Super Hybrid coś tam. Nie wiem dokładnie, co kryje się za tym skrótem, ale wiem, że pod maską mamy tutaj wolno ssący silnik o pojemności 1,2 litra, zintegrowany rozrusznik i alternator, czyli tak zwane ISG, do tego baterię litowo-jonową i system start-stop. Całość ma 83 konie mechaniczne, nieźle jak na wolno ssący motor, które zapewniają przyspieszenie na poziomie nieco powyżej 12 sekund do setki. MHEV w tym wypadku nie poprawia osiągów, a jedynie ma obniżać spalanie. Więc choć angielski przymiotnik Swift oznacza szybki, to ja raczej w tym wypadku tłumaczyłbym tę nazwę jako zwinny, bo faktycznie za taki samochód to małe Suzuki może uchodzić. Jazda nim w miejskim ruchu jest bardzo przyjemna, podobnie zresztą jak parkowanie. Zajmowanie miejsc na tylnej kanapie zdecydowanie poprawia fakt, że mamy do czynienia z wersją 5-drzwiową, bo 3-drzwiowa przestała istnieć wraz z 5. generacją Swifta, ale styliści zrobili sporo, by ten fakt ukryć, dlatego klamki do drzwi w tej generacji 6 ukryto w słupkach C. Niestety, również pomiędzy słupkami C ukryto bagażnik, który już nie jest imponujący, bo ma jedynie 265 litrów. I jest tak foremny jak twarz Quasimodo. To, co lubię w Swifcie, to fakt, że jeździ jak Mini, wygląda trochę jak Mini, ale jest praktyczniejszy niż Mini i zupełnie jak nie Mini nie spędza za dużo czasu w warsztatach. Dacia Duster z 2016 roku za 43 900 zł. Jedni uważają, że to najlepsze auto, jakie Renault wyprodukowało w ostatnim dziesięcioleciu. Inni twierdzą, że to nie auto, tylko wyrób samochodopodobny albo ciągnik rolniczy. Na brytyjskich wsiach zastąpił Defendery, a na tych polskich Tarpany. Nasz egzemplarz na rolę za bardzo się nie nadaje, bo dysponuje wyłącznie przednim napędem, ale jako pojazd miejski i podmiejski sprawdzi się znakomicie. To, co mnie do tego auta przekonuje, to wolno ssący benzynowy silnik 1.6, który konstrukcyjnie pamięta lata 90. Choć nie jest to super trwała konstrukcja, bo w końcu francuska, to koszty napraw są niewielkie i uporają się z nimi nawet domorośli mechanicy. Dodatkowym atutem może być fakt, że ta jednostka lubi się z LPG. Bywały nawet czasy, że butle montowano do Dustera fabrycznie i to nie tylko z myślą o polskim rynku, ale nawet francuskim. Duster wywrócił motoryzacyjny system wartości nad sekwaną. Był moment, że zajmował tam pierwsze miejsca w rankingach sprzedaży i wyparł i Renault, i Peugeot, i Citroeny. Mimo to niektórzy twierdzili wówczas, że Dacia to bezwartościowy śmieć i auto z tektury. Tymczasem dzisiaj używane 10-letnie egzemplarze trzymają zaskakująco dobrze cenę. Bardziej pożądane egzemplarze z napędem na 4 koła, pomimo upływu lat i większych przebiegów, kosztują nawet ponad 50 tysięcy złotych. Zresztą sami sobie sprawdźcie na naszej platformie, czyli findcar.pl. A teraz będzie coś dla tych, którzy potrzebują więcej prestiżu, lepszych osiągów, choć nie zawsze, i większych gabarytów. 3 pojemne kombi z silnikami diesla. Nadal do 50 tysięcy złotych,
ale już z przebiegami ocierającymi się o 200 000 kilometrów. Mercedes C180D z 2017 roku za 49 900 zł. I pomyślicie sobie, kurde, Bąku, przecież ty przed chwilą pokazywałeś Aurisa niewiele tańszego i był starszy, a teraz Mercedes? To tak się da? A no da się. Klasa premium, ale premium używając języka mojego świętej pamięci teścia w gnoju, szmacie i w patyku, czyli po pierwsze diesel, po drugie nie ma skórzanej tapicerki, a po trzecie ma manualną, a nie automatyczną skrzynię biegów. Stąd też dość atrakcyjna cena tego luksusowego kombi, które wyceniono na 49 900 zł. Na fakturę VAT i tutaj w ogłoszeniu pojawiło się sformułowanie przy płatności gotówką cena netto, co oznaczałoby, że musimy do tego dopłacić jeszcze VAT, ale ciekaw jestem, jak nie płacimy gotówką, to jak to wygląda. No nie wiem, możecie znaleźć, dzwonić i zapytać. W205 uchodzi za udaną konstrukcję, ma ładne proporcje, zapewnia komfort nawet w najtańszych wersjach podczas dłuższych podróży. Przy niemal 500-litrowym bagażniku nie będziemy narzekać na pakowność, ale jeżeli oczekujecie czegoś jeszcze więcej, to poczekajcie na dwie kolejne propozycje. Wyposażenie przypomina raczej podstawowe modele Renault niż to, do czego przyzwyczaił nas producent ze Stuttgartu, ale umówmy się, że można z tym żyć. Pytanie, czy będziecie mogli żyć z czymś innym? Ze świadomością, że pod maską tego auta również mamy Renault. A konkretnie to silnik OM626, który został opracowany przez koncern Nissan Renault i pierwotnie trafił pod maskę Renault Scenica. Pojemność 1,6 litra, 116 koni i oszałamiające 250 Nm. Zdaniem kierowców, którzy oczekują bardziej sportowych osiągów, jest to wartość, mówiąc dyplomatycznie, niewystarczająca. Dla reszty będzie wystarczająca, ale na miasto, natomiast w trasę też za słaba. Jednak my polecamy to auto ze względu na to, że występuje ze skrzynią 6-biegową, co pozwala mu w osiąganiu rekordowo niskich wyników spalania. Rezultaty poniżej 4 litrów oleju napędowego na 100 km nie są zaskoczeniem, a to w połączeniu z niewielkim, bo zaledwie 41-litrowym zbiornikiem paliwa pozwala na pokonanie 1000 km na jednym tankowaniu. Za niespełna 250 zł robicie ponad 1000 km. Ale najważniejsze jest to, że tego Mercedesa kochamy za coś innego. To jedyne auto w naszym dzisiejszym zestawieniu z napędem na tylną oś. Jej! A teraz będzie tylko napęd naprzód. Skoda Octavia 1.6 TDI z 2020 roku za 45 400 zł. Klasyk. Weteran rodzinnych samochodów Europy Środkowo-Wschodniej. Auto otoczone niezwykłą aurą pożądania w Polsce i będące marzeniem większości młodych ojców. I trudno nie podzielać ich entuzjazmu, bo biała Octavia z klekoczącym 1.6 TDI o mocy 115 koni jest jak kanapka z drwala z zakręconymi frytkami i kolą. Po prostu zestaw idealny. Pochodzący z 2020 roku samochód jest już wersją poliftową Octavii trzeciej generacji, w której poprawiono wiele, przy tym nieznacznie psując wygląd, dzieląc te dwie części, ten reflektor z przodu na dwie części. Ten egzemplarz akurat to popularna nad Wisłą wersja wyposażenia Ambition i zdaniem sprzedającego auto jest w 100% bezwypadkowe, a do tego można je nabyć na pełną fakturę VAT i w tym wypadku cena 45 400 zł jest już ceną brutto. Dla niektórych minusem tego akurat egzemplarza może być 5-biegowy manual, dla innych przebieg wynoszący 160 000 km, ale dla nas liczy się tu jedno. Miejsce, bo Octavia mieści spokojnie 4 dorosłych i jeszcze jedno dziecko po środku na tylnej kanapie. Do tego ma olbrzymi bagażnik, bo 600-litrowy na papierze, bo jak załadujecie go po dach, to tych litrów jest niemal 800. Nadal w świecie kompaktów, a nawet kombiaków segmentu D czy E nie stworzono nic bardziej przestronnego i praktycznego. No, nie tak do końca nic, bo może poza Superbem i tym. Ci, którzy dotrwali do końca, teraz się zmoczą. Volkswagen
Passat z 2015 roku za 46 900. Segment wyżej niż Octavia, większy prestiż, marzenie niejednego menedżera średniego szczebla. Mamy tu prawie 190 000 kilometrów przebiegu, więc można powiedzieć, że 1.6 TDI pracujące pod maską zostało dopiero co dotarte. Jednostka słynie z niezawodności, z oszczędności, ale też z ospałości, bo 120 koni w połączeniu z 6-biegowym DSG z trudem rozpędzają Passata do setki w 11 sekund. Auto wyprodukowano w 2015 roku, czyli mamy do czynienia z generacją B8 z drugiego roku produkcji. Model korzysta z nowej, jak na ówczesne standardy, platformy MQB, ma niezłe wyposażenie obejmujące dwustrefową klimę, fotele Ergo Comfort z częściowo elektrycznym sterowaniem, reflektory LED, które nie zawsze były spotykane w Passatach 11 lat temu. No więc ten pastuch z pewnością nie porywa designem, ale w tej prostocie jest metoda i właśnie o to w Volkswagenach chodzi. One nie mają ulegać chwilowym modom, ale mają być modne zawsze. A do tego do bólu funkcjonalne i ten egzemplarz właśnie taki jest. A nas najbardziej w nim cieszy fakt, że to wersja wariant, czyli po naszemu kombi i jedyna, którą Volkswagen zdecydował się produkować do dzisiaj w najnowszej odmianie B9. Pojemność bagażnika to aż 650 litrów, co sprawia, że pastuch wyceniony na 46 900 zł oferuje w naszym zestawieniu zdecydowanie najwięcej za najmniej. Na dzisiaj to już wszystko. Dajcie znać w komentarzach, jakie porównania, jakich modeli, z jakich segmentów, w jakich pieniądzach chcecie jeszcze zobaczyć na Findcar. Piszcie, jakich aut szukacie, postaramy się Wam pomóc je znaleźć. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym odcinku, a teraz zasuwajcie do komputerów, odpalajcie findcar.pl i szukajcie swoich wymarzonych fur. Powodzenia!